Cześć Przemo, cześć. Witamy w zimowej aurze dzisiaj. Kurde, znowu nasuwa się hasło. Zima Zaskoczyła drogowców i kierowców. i kierowców, nie? Kierowców, dokładnie. Dobrze, że mam 2 km do pracy. No to bliziutko. Powiem Ja mam ta- trochę dalej. Powiem tak, jakowe warunki by nie były, to zawsze zajadę na czas. No tak. Ale niestety nie każdy w takiej strefie komfortu może funkcjonować. Dokładnie. Z reguły mamy do pracy dalekie dojazdy. Kierowcy zawodowi muszą przewozić towary. No, oni mają najgorzej w sumie. Najgorzej. Tutaj nie można powiedzieć, że coś później, coś jakoś, coś Nie, no kiedyś. nie. Są wyznaczone tranzyty, są wyznaczone trasy na dany Opóźnienia czas. są niewskazane. Niewskazane, nie? Za nami już tutaj idzie montaż, Tak. no bo żeby nie było, Nie że, tylko- że nie- podpinamy się tak. pod hasło zima zaskoczyła i kierowców, i drogowców, ale nas jako firmę. My już tutaj montujemy posypywarkę. Tak, no bo nie tylko, wiadomo, nie tylko to zgarnięcie śniegu, ale ale i właśnie, też posypanie, on żeby się tutaj trochę żeby tak tą powierzchnię troszeczkę ro- zwiększyć na niej tarcie, można powiedzieć. rozpuścić ten śnieg, Tak. bo tak, akurat idealnie jest temperaturowo, żeby było ślisko. Tak, nie? tak, Czyli tak, jak tak. ja to mówię, kapeczkę poniżej zera i już jest kurna Jest śliskaweczka, tak zwana jest ta szklaneczka. Szklaneczka, tak, dokładnie. Ale zobacz, pomał gustów, posypywarka, Motyl, model motyl. Jeden chyba z popularniejszych, jedno z popularniejszych urządzeń tak, służących do posypywania czy to piasku, czy soli, czy też mieszanek, nie? Bo Tak. z reguły się stosuje Tu mieszankę. akurat możemy zobaczyć, Mieszanka. że mamy mieszankę. Mieszanka. Piasek z solą. I powiem, że tak, struktura jak najbardziej widać, nie jest to skute, bo też chodzi o to, Właśnie najfajniejsze, że nie jest zbrylone. tak, bo też co jest istotne, na pewno firmy komunalne doskonale o tym wiedzą, Tak. że musi to być przechowywane w Suchym, optymalnych warunkach, no, suchym miejscu przede dokładnie, wszystkim. Przemo, żeby nie było to zbrylone, nie? Bo wtedy jakoby urządzenie by nie było, to ma zaś problem, nie? Bo jak jest ten materiał zbrylony, Tak, bo on nam się tam gdzieś zawiesza. Musiałoby być gdzieś w pojemniku dodatkowe urządzenie kruszące. Takie jakieś mieszadło, nie? No ale Także- sam motyl nie poleci. No nie poleci, Nie nie poleci, poleci, jak to sam mamy. roboty nie zrobi, także Sam roboty nie zrobi, musi być coś, co to pociągnie, i tutaj ale nie za duże. Nie, tu akurat mamy taki, można powiedzieć, nasz najmniejszy model model ciągnika, ale do motyla również nie tylko ten ciągnik możemy podczepić, bo i troszeczkę większe. Bo to jest seria 2000. To jest seria 2000. I akurat najmniejszy z modeli tu serii jest, 2000. Tu jest akurat model 2025, w falnym też dla komunalki kolorze. No właśnie, bo też widzę, że podchodzi pod tego motyla. Może Tak, nie do końca nie do idealnie, końca, ale jednak firmy komunalne gdzieś tam zwracają na to uwagę, Żeby żeby gdzieś te maszyny się rzucały w oczy, wyróżniały się. były widzialne. No bo nie? to jest też ważny Bezpieczeństwo aspekt przede wszystkim, bezpieczeństwa. tak. Nie? Bo teraz tak, bo tak naprawdę do czego wykorzystujemy i gdzie takie zestawy? Tak jak tutaj widzimy, Jakieś place, no to place przede wszystkim przy różnych firmach, place, parkingi, ale parkingi osiedlowe, nie? tak, jakieś drogi wewnętrzne. Parkingi przy różnych marketach, Tak. przy różnych centrach logistycznych. To co mówiliśmy o tym transporcie, nie? Gdzie duże samochody muszą dojechać. Tak, duże powierzchnie, no i przede wszystkim też chodzi o czas, nie chodzi o opóźnienia, także tam, gdzie mamy jakieś załadunki, Tak jest, ale bierzmy ten sprzęt, Przemo, Tak, i ruszajmy, pokażmy, jak pracuje. ruszajmy w akcję. czyli co, Michał, uzupełniamy zbierniki? No uzupełniamy, pojemniki? bo lecimy na drugą część parkingu, Tak. będziemy odśnieżać też i posypywać w celach bezpieczeństwa okoliczne chodniki, Tak. Także zbiornik musi być uzupełniony. I co widzimy? Fajna kratka Dokładnie, co nam zapobiega właśnie przepuszczaniu tych brył, materiału których nie chcemy zbrylonego. tak naprawdę. Tak jest. I później te bryły, nie że wyrzucamy, możemy je też trochę rozkruszyć albo wykorzystać później. Już widzę, że w dobrych warunkach przechowywane, bo materiał nie jest Sypkie, zbrylony. jest sypkie. Nic nam się na tej kracie nie zatrzymuje, więc powinna robota iść jak trzeba. Tak. Tu jeszcze możemy wspomnieć, że mamy takie fajne ekrany, którymi możemy sobie regulować szerokość rozrzutu roboczą. i możemy sobie jeszcze niezależnie sterować tutaj lewą i prawą stroną. Ale to powiem Ci tak, w szczegółach pokażemy, jak tak. będziemy na chodniku, który jest ograniczonej Tak. szerokości, Pokażemy, to tam
te zalety właśnie tej regulacji. To mamy co? zapełnione, mamy wstępnie wyregulowane. Jazda. Jedźmy. Michał, patrz, jak No. pięknie pracuje zabezpieczenie. Jesteśmy w akcji bardzo, na bardzo fajną rzecz, Przemo, zwróciłeś uwagę, zabezpieczenia tutaj tych głównych elementów roboczych. Tak, nie? tak. Że jak trafia na przeszkodę ta guma i co bardzo fajne, ona jest podzielona przy tej Na kilka segmentów, tak, nie? przy stosunkowo niewielkiej szerokości na kilka segmentów. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery i każdy segment odchyla się z osobna, Czyli- a można zobaczyć, jest to zabezpieczone przez Sprężyną. specjalny układ, Sprężyną? układ sprężynowy. Nie? Można powiedzieć, że tu mamy podwójne zabezpieczenie, bo i mamy gumowy lemierz, Tak, można powiedzieć. Dokładnie. No i jeszcze zabezpieczenie sprężynowe. No i teraz tak, sama konstrukcja akurat tego pługa jest fantastyczna, bym powiedział, ponieważ jego możemy wykorzystywać bodajże na 5 sposobów. Na 5 sposobów, 5 tak. w jednym, takie show and go. Nie? Tu mamy jedną z 5 pozycji Tak pokazaną. jest, czyli boczne, że tak, Tak, powiem, tutaj odśnieżanie. mamy akurat odśnieżanie na lewą stronę, Tak, możemy ale tak możemy samo zrobić na prawo. na prawą stronę. Możemy również zrobić taką jakby, nie wiem jak to nazwać, Fałkę. ale fałkę i spychać śnieg do przodu. Dokładnie. Możemy Można zrobić też spychać Y. na wprost też. Tak, na wprost. Tak. No i jeszcze możemy złożyć te dwa skrzydła do tyłu. Czyli na strzałkę Tak, na typowo. strzałkę i robić Czyli ten przejazd. dwustronne Tak, rozgarnianie, tak, odśnieżanie. Nie? Możemy mieć różne sposoby zamontowania Pługa, pługów tak. odśnieżnych na ciągniku. Tak. I to jest jeden z. I teraz tak, jakie my mamy, Przemo, te propozycje, te możliwości? Czyli tak jak montażu? tutaj mamy pokazane, jeden z przedni tuz i na przednim tuzie zamontowany pług 5-pozycyjny, 1,8 metra. Drugą opcję, jaką możemy I to tutaj... trzeba, i muszę Ci No, przerwać. no. I to jest chyba na tuzie jedno z fajniejszych rozwiązań. No bo jak już uniwersalne. No o tym chciałem Uniwersalne. powiedzieć, bo możemy tutaj już zastosować zamontowanie różnych urządzeń komunalnych, nie tylko Nie pługa tylko pługa. odśnieżnego, no ale na przykład zamiatarki, nie? Na przykład. Co jeszcze możemy... Druga opcja. No jaka jest? Druga opcja to jest, tutaj mamy rozwiązanie akurat od firmy Hydramet. Pług o szerokości 1 metra z jednolitą ramą, którą mocujemy na ciągniku. Okej, czyli montowanie na tak zwanej ramce. Ramce, na stałe. tak, Okej. tak. I ciągnika wtedy nie musimy wyposażać w tuz, tuz. więc gdzieś jest to też chyba tańsze jakby rozwiązanie. Jest to tańsze rozwiązanie, tylko tańsze, ale niekoniecznie lepsze z tego względu, że no tutaj już nie mamy tej uniwersalności. Nie, dokładnie. Jest to fajne, mocne rozwiązanie, bo... Ale ta ramka służy tylko nam do zamocowania stricte tego dedykowanego pługa. Tak, tak. No i też trzeba wspomnieć, że w tamtym pługu już tych pozycji tyle nie mamy jak tutaj. Okej. Tam mamy jakby 3 pozycje. Lewostronna Tak, podejrzewam? lewo, prawo i na wprost. I na wprost. I też trzeba wspomnieć, że oczywiście regulacja, zmienność stron też jest regulowana hydraulicznie. Okej. No i mamy jeszcze, jak wspominaliśmy, trzeci sposób Tak, montażu trzeci. pługów odśnieżnych na ciągniku. I tutaj mamy akurat opcję montażu na ładowaczu czołowym, Okej. ale trzeba też wspomnieć, To jest że chyba takie rzadsze rozwiązanie. rzadsze, my też tego rozwiązania nie polecamy z tego względu, że jeżeli mamy równe powierzchnie bez żadnych przeszkód, Czyli takie place na przykład. tak, place, wybrukowane, duże parkingi, Duże powierzchnie. gdzie wiemy, że nie występują żadne przeszkody, Mhm. okej, super, ale jeżeli pracujemy gdzieś na jakimś, można powiedzieć, nieznanym gruncie, Aha. no to to rozwiązanie jest delikatniejsze z tego względu, że no po prostu możemy uszkodzić ramę ładowacza, nie? Okej. Czyli numer jeden, tak jak wymieniliśmy mniej Tak. więcej, tak by się to Tak, klasyfikowało. tak. I tak też czyli- gdzieś w naszej sprzedaży to występuje, że to jest najczęściej wybierane rozwiązanie, bo jest najbardziej uniwersalne. Pług na ładowaczu sporadycznie, bo sporadycznie, ale też jest wybierany. No i po środku gdzieś ten pług z tą dedykowaną ramą. Głównie dwie firmy. Hydramet Giżycko I Metal Technik. i Metal Technik. No i teraz tak. Przejdźmy może, zmieńmy stronę. Z innej strony, Azymuth. ale w międzyczasie to najważniejsze, co na środku jest. A, jeszcze co zapomnieliśmy powiedzieć. Tutaj mamy taki fajny bolczyk, taką blokadę. fajną blokadkę, Okej. którą możemy zablokować jakby kopiowanie terenu przez pług, A, czyli na sztywno, lub tak jak w tej pozycji, gdzie ten pług jeszcze dodatkowo nam będzie dopasowywał się do to terenu. jest istotna funkcja. Ale żeby tu się działo, ta Tak. akcja, żeby była sprawiona, musi być
ciągnik. ciągnik. Tak jest. No i tutaj mamy akurat model 2025, czyli Okej. najmniejszy model z serii 2000 o mocy 25 koni, 3-cylindrowy. Czyli bardzo, bardzo oszczędny, ekonomiczny. Oszczędny, ekonomiczny, ale fajnie mamy kabinkę ogrzewaną, Okej. wentylowaną. Masowo rozumiem, on jest tak dobrany, że możemy zgodnie z przepisami właśnie po tego typu terenach, czyli po chodnikach przemieszczać się ze spokojem. tak. No i też widzimy, że gdzieś tam ten Gabaryt? gabaryt, szerokość ciągnika też nam się mieści, nie? Okej. No ale co, jedna z istotniejszych urządzeń, Tak, bo tak które jak- będzie nam powodowało to bezpieczeństwo, że Tak, tak powiem, tak. przemieszczania się zaś po chodnikach, czyli żebyśmy się najzwyczajniej Nie poślizgnęli. Tak. Różne tutaj mamy urządzenia. Tutaj akurat, tak jak wspominaliśmy wcześniej, model Motyl po Maugustów. Tak, jeden z takich, można powiedzieć, bardziej znanych rozdzielaczy gdzieś Tak. tam, jeżeli chodzi o polski produkt, nie? Ale fajnie się sprawdzający, a dlaczego? Bo tutaj mamy system dozowania tak zwany taśmowy, Tak, taśmowy. czyli nie tak jak w popularnych tych lejkowych, Tak, że mniejszych, mamy jakieś tam, powiedzmy, mieszadło. bo tam gdzieś tam, wiadomo, ten materiał nie zawsze jest idealny, Tak. nie zawsze jest suchy i on nam się tam gdzieś zasklepiać może. Tak, nie? tak. Natomiast w tym systemie ta taśma nam naprawdę swobodnie ten materiał Tak, wywozi. i on jakby Talerzyk nam- równomiernie jest na tą tarczę przekazywany. nie? Dokładnie to raz. Talerzyk nam... Nawet możemy zobaczyć, jaką mamy równą. Okej. O, to płaszczyznę. widać naprawdę bardzo... Ale wiesz bardzo... co, Michał? Trochę No. mi sypie na buty. Jakbyś mógł troszeczkę... Podregulować. Tak, podreguluj. Już. O! O! Bardzo ładnie. I lewo i prawostronne Tak. osobna regulacja. Czy teraz będzie ok? Teraz jest idealnie. Mamy równiutko sypaną na ścieżkę rowerową. I tak samo możemy taką Lewą i regulację prawą zastosować z prawej strony, a tutaj prosty sposób regulacji Dawkowania jakby. dokładnie ilości dawki. Słuchajcie, my pędzimy dalej, bo Tak. chodników tutaj wiele kilometrów Wiele przed nami kilometrów, do dokładnie. odśnieżenia, do posypania. No bo jak zawsze, kurna, zima zaskoczyła. Tak, my drogowców, jesteśmy przygotowani, także... a my działamy i zapraszamy do odwiedzin naszych stron, gdzie możecie właśnie takie maszyny w pełnych kompletacjach zobaczyć. Zobaczyć, poczytać. www.korbanek.pl